Was w naszym premierowym, pierwszym odcinku naszego vloga muzycznego Music Addicted. Boże, jakąś mam naprawdę muzykę. Music Addicted. No, w pierwszym vlogu. To jest taki ważny moment w sumie. Pierwszym. Jak pierwsza komunia święta. Numero uno. No to co, zaczynamy. Zaczynamy. Teraz czas na... Padł wybór na... Kosowel. Autorski projekt dziewczyny o nazwisku Izolda Sorenson. O imieniu i nazwisku. Imieniu i nazwisku. Ale podobno w Polsce się mówi, że ona jak nazwisko. Tak, to nazywa się. Piosenkę, którą ja chciałabym Wam polecić, to jest piosenka Small Coat. Jest to piosenka, która nie mogła wypaść mi z ucha przez jakiś tydzień, 2 tygodnie. Ma coś fajnego w sobie i co skłoniło mnie do tego, żeby od razu znaleźć zespół na Facebooku i napisać, że ta piosenka bardzo mi się podoba. Tak. Na fanpage'u? Na fanpage'u. Napisała. Właśnie, ona się inspiruje poetą słowackim. To słoweńskim. Jejku, przepraszam. Ja to akurat wyczytałam, bo nie miałam takiej wiedzy o tym poecie. Inspiruje się jego właśnie wierszami, wplata je gdzieś w słowa, ale to nie są dokładnie, że słowa to jest wiersz, tylko bardziej inspiracja. Ja bym powiedziała, że jest taki przyjemny, taki nienachalny. Miły. Bardzo przyjemny projekt. Tak. A ja z chęcią wybrałabym się na koncert na żywo, bo jestem ciekawa. Także przyjeżdża Izolda do Wrocławia, dawaj nam znać. Także polecamy, posłuchajcie sobie w swoich domach Izoldy. Kidwise, zespół prosto z Francji. Moim zdaniem bardzo obiecujący. Pół miesiąca temu miał o 1500 mniej lajków na fejsie. Piosenka, którą moim zdaniem pokazali się większej publiczności, to jest utwór Hope, który w tym momencie ma już ponad 300 000 wyświetleń. Jak dla mnie zarówno kompozycja muzyczna, jak i teledysk są mega spójne, tak, i są tak zrobione ze smakiem. My trzymamy kciuki za Kidwise. Mam nadzieję, że przyjadą kiedyś do Polski, a Wy będziecie wiedzieć, że dowiedzieliście się o nich od nas. Moizm. Tomasz Makowiecki, wielki powrót. Zresztą nie można mówić, że powrót, bo on od czasów, kiedy wcześniej komponował swoje utwory, też działał, tylko mnie po prostu nie było o nim głośno. Ale powrócił w szerszym takim wydaniu z płytą Moizm. I tu zaskoczenie, bo słuchamy Holidays in Rome i myślimy sobie... Dyskoteka. Wow, jest. Wakacje, Rzym, bawimy się. Po czym odpalamy płytę i słyszymy coś zupełnie innego. I to jest taki zabieg, który może troszeczkę niektóre osoby zawieść, ale mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo ta płyta jest bardzo taka spokojna. Mimo wszystko, właśnie to jest tak, do słuchania w nocy. Jeśli chodzi o koncerty, to muszę powiedzieć, że urzekło mnie to, że koncert jest jedną całością. Jest całością. Ja właśnie też tak uważam. Spójnością. Z utworu do utworu są tak zgrabnie zrobione przejścia. Ten koncert to był jeden z lepszych koncertów muzycznie, jakie ja miałam okazję zobaczyć. I jeszcze ja muszę zawsze to powiedzieć, ale mi się tak podoba graficznie w ogóle ta płyta zrobiona. Cała teraz jakby, nazwijmy to tak, identyfikacja wizualna Tomka Makowieckiego jest taka właśnie bardzo estetyczna. Bardzo mi się to podoba. W pierwszym odcinku naszego vloga postanowiliśmy wyróżnić teledysk, który wyszedł stosunkowo niedawno. Jest to teledysk zespołu Warpaint. Dziewczyny zdecydowały się na taki zabieg umieszczenia 2 utworów w jednym teledysku, czyli to jest jakby jeden teledysk, który się składa z 2 części, z 2 piosenek. Mnie osobiście dużo bardziej podoba się pierwsza część i pierwsza piosenka. Tak. Słyszałam w ogóle głosy, że o Jezu, a to jest dziwne, co one wymyśliły, ta piosenka jest jakaś dziwna, ten teledysk jest jakiś dziwny, a mnie osobiście ta dziwność bardzo odpowiada. Teledysk jest w zasadzie w formie prosty, ale
ja nie wiem, on mnie tak hipnotyzuje, że ja po prostu, one idą, a ja siedzę przed tym komputerem i ja oglądam, jak one idą. Dziewczyny wystąpią w tym roku na Openerze, także jeśli Wam się spodoba teledysk, to wpadajcie na Openera, żeby zobaczyć je na żywo. Generalnie kiedy Kała mi to puściła, to nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać. No, wyobraźcie sobie, widzicie zespół, który jest jakąś ikoną, Tak, jest dla was jakimś takim... no właśnie, no, to jest klasyk, rockowy klasyk, który ma jakiś tam właśnie szacunek, ma dużo fanów, takich mocnych. Tak. I nagle słyszycie... Po prostu kilku dziadków siedzi sobie i mruczy i burczy pod nosem. W ogóle nie, po prostu ja wiem, że się narazimy wielu fanom Queen of the Stone Age, bo o tym właśnie zespole mowa, ale ten występ nie mógł po prostu pozostać bez komentarza. No nie. Po prostu ja się pytam, moje pytanie jest po co oni w ogóle to Dlaczego? A dlaczego oni się zgodzili na to, że to jest w internecie? Dlaczego on przychodzi i ma kartkę z tekstem i nawet nie wie, czy dobrze go śpiewa i czy już dobrze zaczął? Ledwo zdąża we właściwym momencie wypowiedzieć właściwe słowa. Nie, to jest tragedia i to po prostu trzeba usunąć, trzeba o tym zapomnieć. Must wanna get nasty there with all the mutual. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me. No i tam jest takie intro. Tears and Marble. Zespół z Holandii, dokładnie z Hagi. W ogóle pozdrawiam Holandię, uwielbiam Holandię. Kocham Holandię. Zespół, który sprawił, że ta piosenka... nabrała wyrazu. Ja zrozumiałam tą piosenkę dzięki nim, bo wcześniej, no wiadomo, mój mózg ignorował tą piosenkę, ignorował słowa. Ja dzięki temu zespołowi zrozumiałam słowa tej piosenki. Bez kitu. Ja uważam, że ta piosenka jest piękna. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Waszym zadaniem będzie oczywiście polubić nasz profil na Facebooku, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, i udostępnić dzisiejszy odcinek z hashtagiem Music Addicted Vlog. Robimy losowanie. Ktoś z Was otrzymał od nas płytę. My się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za obejrzenie całego odcinka, jeśli dotrwaliście. No i do zobaczenia za tydzień. Tak, liczymy na lajki, subskrypcje i na full wypas z Waszej strony. Pa, pa!